Auschwitz was created by Nazi Germany in spring of 1940 in the annexed Polish territories as a tool of terror against Polish population. In this period, no one really understands what Auschwitz was. Auschwitz not yet had this kind of a meaning when people were talking in the street. There are people transported to Auschwitz, they somehow disappear, we hear nothing from them. From the perspective of the resistance, it was a place that they had to look into. What is this? Resistance decided that infiltration of this camp would be of their interest. Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Ołońcu. To jest miejscowość w Rosji, na północy. I Witold Pilecki, myślę, że on miał w sobie chęć walki. Rok 1939, 1 września, on myślał, że pokonamy Niemców w 2 tygodnie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, właściwie wojny obronnej 1939 roku, Witold Pilecki dotarł do Warszawy. Jednym z niewielu adresów, które miał do dyspozycji, to było mieszkanie mojej matki. I tam właśnie po raz pierwszy zobaczyłem wuja i zapałałem olbrzymią sympatią do niego. Konspiracyjne zebrania się odbywały w naszym mieszkaniu między innymi. Dochodziły słuchy, że organizowany jest duży obóz pod Oświęcimiem. Jeszcze wtedy nie było niemieckiej nazwy Auschwitz. I tutaj właśnie Aleja Wojska Polskiego, 40. Więc miejscem, mieszkaniem, gdzie mieszkał Witold Pilecki w tej kamienicy, to jest 2. piętro. O, jakieś nawet... Można coś zobaczyć. To stąd Witold Pilecki wyszedł na ochotnika do obozu. We wczesnych godzinach porannych przybiega do naszego mieszkania dozorca, pan Jan Kiliański, i mówi: panie Witoldzie, Niemcy wygarniają mężczyzn z domów, mamy dobrą skrytkę w kotłowni, a wuj mówi: panie Janie, tym razem nie skorzystam. A wuj się przygotował, ubrał się już i walenie do drzwi jest. Mama poszła otworzyć, w drzwiach mundurowy i cywil. Pyta ten cywil, czy jacyś mężczyźni tu są. Ja miałem misia, który mi wypadł. Ja byłem w łóżeczku, wypadł mi na podłogę i wuj jeszcze podniósł mi go, dał, ucałował mnie w czoło. Aha, jeszcze przechodząc koło mamy, zamelduj komu trzeba, że wykonuje rozkaz. Tylko tyle przekazał jej. No i matka się domyśliła, że to było zaplanowane wszystko. When Witold Pilecki arrived at the camp, he enters into the world of absolute terror. And the SS made sure that everything here in Auschwitz has this task of breaking people. Opisuje, że już na samym początku ma wybite zęby, bo Niemcy chcieli, żeby numer obozowy trzymał w zębach. Nie? On się na to nie zgodził, został uderzony jakąś pałką. No, był tam bity, katowany. In the very early period, prisoners would sleep on straw, and only from fall of 1941, such 3-level bunk beds, as you can see here, were placed in the rooms of Auschwitz I, and usually 2 prisoners would take 1 floor, so of course it was very, very overcrowded. And we are now in
block 3A, the upper floor of this building, and in one of these rooms, Witold Pilecki slept as a prisoner of Auschwitz. When people look at the story of prisoners in Auschwitz, the first impression would be that these people always supported each other and tried to help each other, and that this is just one community that will always stand behind one another. And actually, because of the conditions, because of the starvation, because of the violence, because of fear, because of terror, people simply make decisions to survive. And sometimes it means that your decision will harm someone else. This is the diabolic world of the camp. When we talk about Auschwitz, how should we understand resistance? Is it just the kind of a military planning and escapes and revolts, or is actually trying to survive and help other people in this reality already some kind of a resistance? No i stworzył strukturę wojskową, to jest ważne, w tym piekle stworzył strukturę, gdzie było jakieś, tak licząc, 500 osób, ale mogło być więcej nawet, nie? The organization that Pilecki built in Auschwitz is based on system of fives. So he tried to have people in different work units, in different work groups, to be able to gather intelligence information about what is happening in Auschwitz. He could tell from his own perspective how the living conditions look like, how the camp looked like, but he didn't have access, for example, to numbers of prisoners. He had prisoners who, for example, worked in some of the SS offices and who had access to documents, to files, or people who worked in a hospital. He is simply gathering information from the network that he's creating. Opisuje te metody, jakie stosują Niemcy, opisuje transporty, ilość osób, która tam przebywa, która przyjeżdża. Jakby opisuje od wewnątrz to miejsce, nie? I przesyła te informacje i chce powiadomić świat, żeby świat się obruszył tym, a świat milczy. Most of the escapes from Auschwitz happened from the outside. Escaping through the barbed wire fences was basically impossible. There are two lines of barbed wires and there's something that looks like a curb. These are in fact cement planks that are built into the ground to a certain depth so that people wouldn't be able to, for example, create some kind of a tunnel under. He manages to be signed off from his regular working unit, and then, thanks to the help of the organization, he and two other prisoners he plans to escape with can be assigned to the bakery unit outside. They also made sure that they will be in the night shift, and they go to the bakery. And they kill the alarm, they cut the wires, and then at night, when there is an opportunity, three of them try to simply open this massive metal door, and then they simply escape. Po ucieczce z obozu w Oświęcimiu, w Auschwitz, Witold Pilecki znowu wstępuje do konspiracji. 1 sierpnia 1944 roku Witold Pilecki włącza się do powstania warszawskiego. Pierwsze zadanie, jakie dostali, to było zlikwidowanie snajperów niemieckich, którzy w mundurach cywilnych, nie, w ubraniach cywilnych byli na terenie Polski i z dachów strzelali do powstańców. Przede wszystkim szukali oficerów. Aresztowany przez reżim komunistyczny w 1947 roku, poddany brutalnemu śledztwu, skazany został w sfingowanym procesie, czyli to były fałszywe zarzuty na karę śmierci. My great-grandma, for example, she remembered it very lively that one day she was bringing the package for him to the prison and they told him, well, Pilecki, no, he's not here. For like 40 years she was hoping that maybe they just brought him somewhere to some mines in Siberia or somewhere, so she was hoping that he's coming back one day. So actually in 1990, I think, she finally got the official document saying that yes, he was
shot dead. And for so many years she couldn't tell anyone. Yeah? It was forbidden to even mention Witold Pilecki in the communist times. He was to be forgotten. Something that we take from the legacy of Pilecki is that he always refers to the organization, that he wouldn't be able to do anything without the cooperation of many different people, sometimes coming from many different political backgrounds and cultures. And all these people finally could understand here in this extreme world created by Nazi Germans that it is important to cooperate.